Okej, tak? Słuchajcie. Okej, fajnie. Cześć i czołem. Ja nazywam się Bartek Górawski i jestem pewnym spadkobiercą związanym z pracą ARPA Jerzego Górawskiego, którą założył mój ojciec w latach, pod koniec lat 80. Anegdota na start. Pod koniec lat 80. można było zakładać w Polsce pracownię i przyjechał jakiś kolej z zagranicy do Poznania i powiedział wszystkim architektom: zakładajcie wszyscy własne pracownie autorskie, będziecie pracować wszyscy jako osoby autorskie, a nie jako miasto projekt i będziecie się realizować i zarabiać pieniądze. I wszyscy założyli własne pracownie, bardzo małe, i potem po 10 latach przyjechał inny koleś i powiedział: czemu zamiast się jednoczyć założyliście wszyscy pojedyncze pracownie, teraz jesteście do dupy i nie macie żadnej siły na rynku. I tak jak wcześniej mówił Michał, że ma nieduże biuro i robi nieduże rzeczy, mój ojciec miał to szczęście, że miał nieduże biuro, ale miał całkiem duży łeb i robił duże rzeczy. Ja, patrząc na swoje ostatnie zabiegi o zlecenia, nie jestem pewien, czy będę kontynuował tą pasję, ale będę się starał. Ponieważ ten wykład spadł na mnie troszkę znienacka, chciałbym opowiedzieć o projekcie w zasadzie ostatnim, który jeszcze mieliśmy przyjemność, ja i obecny na sali Błażej, który się pewnie schował na końcu, no jasne, i mój ojciec robić poniekąd w trójkę, ale było to jakby autorskie założenie mego ojca, czyli jest to Teatr Tańca w Poznaniu. Zaczniemy od takiej dziwnej planszy, którą mój ojciec rysował w momentach, kiedy był troszeczkę znudzony życiem. Proces życia w ujęciu naukowo-badawczym. Korzyści z poznania architektury zawodu architekta. Oprócz możliwości mizernej egzystencji, ja się z tym zgadzam, przy dużym wysiłku można nauczyć się patrzeć i widzieć, co wcale nie jest takie łatwe, co widać. Piękny świat, który niszczymy bez pamięci, otóż i on. Też nie bez powodu są kieliszki wina jakoś tak tu ujęte, to też było jednym ze spektrum zainteresowań. Idźmy dalej. Polski Teatr Tańca to projekt, który spadł na nas dosyć znienacka. Był on realizowany w znanej zasadzie dla tych, którzy pracują z różnymi państwowymi bądź rządowymi instytucjami, a mianowicie była to realizacja pod tytułem Zaprojektuj i zbuduj. Zazwyczaj jest tak, pewnie niektórzy architekci się ze mną zgodzą, że wykonuje się projekt, jest jakiś inwestor, który ten projekt chce zrealizować, pojawia się wykonawca i do tego wykonawcy, kiedy zrobi coś w sposób niewłaściwy, można strzelać. I to zarówno architekt, który mówi, że miało być tak, bo tak sobie wymarzył, i zarówno inwestor, który mówi, że tak miało być, bo tak jest zaprojektowane. Formuła projektu i buduj ma to do siebie, że wszyscy walą do architekta, co nie jest do końca sprawiedliwe, bo staramy się jak możemy. W takiej formule powstawał Polski Teatr Tańca, który finalnie okazał się być całkiem przyjemnym projektem, okupionym dużą ilością pracy ponadprogramową, ale dla mnie osobiście, jako osoby, która mam wrażenie, że cały czas zdobywa szlify, uczy się nowych rzeczy, była to jedna z takich większych, pierwszych lekcji związanych z robieniem inwestycji od A do Z, czyli jakichś negocjacji związanych z umową, po próbę utrzymania terminów, po próbę utrzymania, Matko Święta, kosztorysów, nie mówiąc już o innych rzeczach, i nadzory autorskie i finalną realizację. Co mieliśmy? Mieliśmy coś takiego. To jest tył kamienicy przy ulicy Taczaka 8, którą pewnie kojarzycie, bo jest tam dużo knajp, więc na pewno. To jest tył tej kamienicy. Tutaj były oficyny, które zostały solidarnie zburzone, jedna i druga. To są ściany zewnętrzne sąsiednich obiektów. Jeden należał i należy dalej do Uniwersytetu Ekonomicznego, drugi bodajże do sióstr zakonnic, więc rozstrzał był dosyć duży. I to podwórze oraz ta kamienica, którą widzicie, zostały przeznaczone pod nową siedzibę Polskiego Teatru Tańca, w skład którego wchodziły nie tylko oczywiście pomieszczenia administracyjne, ale przede wszystkim właściwie sala. Sala wielofunkcyjna, ale oczywiście przeznaczeniu teatralnym, co patrząc na lokalizację, czyli podwórze,
wydaje się być początkowo dosyć chybionym pomysłem i w zasadzie nawet na końcu można się upierać, że najlepiej jest teatr stawiać albo sale wielofunkcyjne tam, gdzie jest wolna przestrzeń i można zrobić je z rozmachem. Tutaj przestrzeń była ograniczona i muszę przyznać, że duże doświadczenie, uparcie i jakiś też estymę, którą cieszył się mój ojciec, pozwoliło zrealizować ten projekt w taki, a nie inny sposób. Co mieliśmy? Mieliśmy kamienicę, która się rozpadała, była w stanie delikatnej degrengolady, a od frontu wyglądała w ten sposób. Ten śmietnik też jest tu nieprzypadkowo, bo w zasadzie to się jakoś pokrywa. I teraz tak, co robimy? Robimy projekt. Na czym polegał projekt? Co będę pokazywał stopniowo. Mamy kamienicę przy ulicy Taczaka, która wygląda w ten sposób. Mamy całą przestrzeń od deski do deski praktycznie sąsiednich kamienic, którą wypełniamy czymś, co ma być salą wielofunkcyjną. Ale wiadomo, że do sali trzeba wyjść, do sali muszą wejść nie tylko widzowie, ale też aktorzy. Sala musi być obsługiwana, muszą wjechać scenografie. Na salę trzeba mieć wgląd, najlepiej z pomieszczenia pani dyrektor. Sala musi spełniać wszystkie wymagania przeciwpożarowe i nie tylko. Musi mieć akustykę, musi mieć to, musi mieć tamto, a mieliśmy tylko i wyłącznie taką przestrzeń i w zasadzie nie do końca było wiadomo, jak to ugryźć. No i mamy jakiś budynek, który istniał, który został przeznaczony na funkcje jakieś tam pomocnicze, ale to akurat było dosyć oczywiste. I to, co akurat cechowało mojego ojca przy projektowaniu, to dosyć bezpardonowe podejście do kwestii formy i funkcji. Dla niego zawsze ta funkcja była najważniejsza. Jakby nigdy nie przypominam sobie, żeby zaczynał rysować obiekty od formy. Oczywiście korzystał przede wszystkim z kontekstu, bo nazywał siebie człowiekiem kontekstu, ale zaczynał zawsze od funkcji. Nigdy nie rysował czegoś, co zewnętrznie mu się podobało. Zawsze rysował rzeczy, zawsze rysował od wnętrz, od funkcji, od tego, w jaki sposób budynek ma żyć, jak mają go, nie wiem, używać jego użytkownicy przyszli. Więc ten szkic, mimo że pojawił się tutaj w tej prezentacji, tak naprawdę był jednym z ostatnich rysunków, które robił tylko na użytek własny, na użytek prezentacji tego projektu dla pani dyrektor i dla całego gremium, które ten projekt miał akceptować. To, co chciał tutaj pokazać, nie wiem, czy to do końca się udało w tej realizacji, ale to, co chciał pokazać, to przede wszystkim stworzenie dużego przedpola w dziedzińcu, znajdującego się na parterze foyer i sali dużej, wysokiej, rozpostartej od ściany do ściany sali teatralnej z zewnętrzną powłoką, która miała odbijać całe to podwórze, bo docelowo ta przestrzeń, która jest we foyer, miała przenikać się z podwórzem, wychodzić przed niej i w jakiś sposób tutaj funkcjonować. Wydaje mi się, że teraz, od kiedy minęły 2 sezony, odkąd teatr działa, ta przestrzeń jest coraz bardziej przez nich użytkowana. To tutaj element boczny, to jest klatka schodowa, to są jakieś didaskalia, ale to całe założenie, czyli naprowadzanie do wnętrza miało w jakiś sposób sugerować po prostu optyczne prowadzenie do budynku, a to jest przecież od strony dziedzińca, a od strony ulicy mamy kamienicę zabytkową, z którą w zasadzie nic nie można było zrobić. Tak i siak mogło być. To są częste przemyślenia, aczkolwiek tutaj bardzo trafne, bo proszę zobaczyć, w jaki sposób ten projekt został przemyślany. Wszystko, co tylko możemy wykorzystać pod przestrzeń teatralną, wykorzystujemy, czyli tak naprawdę ogałacamy ścianę kamienicy istniejącej praktycznie do zera, wykorzystujemy całą przestrzeń podwórka, komunikację zewnętrzną, jakąś wymaganą oczywiście i przepisami, ale też jakimś komfortem użytkowników, wywalamy bezczelnie, w ogóle nie dbając o to, czy jej forma będzie taka, siaka czy owaka, i wszystko, co możemy, oddajemy użytkownikom. Po prostu od granicy do granicy, gdzie tylko możemy, wypychamy się budynkiem, żeby stworzyć jak największą przestrzeń. Więc to, co zawsze jakoś mnie uderzało i co było takim elementem, na którym wydaje mi się, że nie tylko ja, ale też ludzie, którzy u mojego ojca pracowali i patrzyli na to, jak on pracuje, to właśnie to bezpardonowe podejście do przestrzeni pod kątem najpierw funkcji, dopiero potem jakiegoś opakowania, mówiąc kolokwialnie. No i przechodzimy do meritum.
Przechodzimy do meritum, jest ulica Taczaka, jest istniejąca kamienica, która ma jakieś swoje wejście, oczywiście zabytkowe. Nie ma żadnej windy, niczego, więc gdzieś tam wciskamy windę w jakąś istniejącą lokalizację. Od razu wszędzie wiadomo są schody, więc są schody na półpiętro do miejsca, w którym robimy kawiarnię. Jest klatka schodowa, oczywiście otwarta, znienawidzona przez strażaków, bo w drewnie. I mamy przejście, normalnie rzecz biorąc, na podwórze, żeby można było przejść przez kamienicę główną, gdzie mieszkali ci bogatsi mieszczanie i przejść do oficyn. My to wykorzystujemy, tworzymy tutaj jedną dużą, otwartą przestrzeń, tak naprawdę tylko z 2 toaletami w kieszeniach. W kieszeniach chowamy też wszystkie możliwe funkcje pomocnicze, kanały wentylacyjne itd. I tworzymy pierwszą otwartą przestrzeń na parterze, tak zwane foyer, również użytkowane jako sala prób. Przebijamy się na podwórze, w którym kontynuujemy tą jakby oś widokową, a klatkę schodową, która teoretycznie już nie było jej gdzie zmieścić, wciskamy tutaj z boku, cały czas będąc skoncentrowanym tylko i wyłącznie na tym, co tu się dzieje. Więc mamy przejście, mamy już pierwszą otwartą przestrzeń, dźwig, żeby mogli wozić elementy scenografii, klatkę schodową, żeby ludzie mogli wejść. To się dzieje na parterze. I co się dzieje na górze? Na górze tak naprawdę nie dzieje się nic, oprócz tego, że dzieje się wszystko. A mianowicie mamy jedną wielką salę teatralną, otwartą do wykorzystania w sposób dowolny. W starej kamienicy robimy nic innego jak garderoby jedne i drugie, pomieszczenie socjalne i zapleczowe dla aktorów. Więc oni się tutaj szykują, przygotowują, nabierają weny i przez jedne, drugie drzwi, przez starą kamienicę i starą fasadę wbijają do przestrzeni teatralnej. Widzowie wchodzą z drugiej strony i patrzcie, aktorzy wchodzą od starego budynku, mimo że to jest tańc współczesny. Widzowie wchodzą już od nowej klatki schodowej, właśnie nabierając jakby tej estymy, że oto mamy do czynienia ze współczesnym teatrem, który dzieje się we współczesnej przestrzeni. I sama sala teatralna jest już naprawdę, kto jak ma ochotę. Tu jest duża przeszklona fasada, którą oczywiście... Okej, żartowałem. Dzięki. Którą oczywiście można wysłonić. Mamy schody techniczne, które prowadzą na antresolę. Mamy wyjście z dźwigu, którym bezpośrednio wnosimy wszelkie możliwe ozdoby, elementy scenografii i tak dalej. I poza tym niczego nie ma. Jest tylko maksymalnie rozpostarta między budynkami sala. Widać zresztą te zbliżenia do tego istniejącego budynku są momentami wręcz kuryzalne, ale można było to zrobić i nikt tego nie sprawdził. Więc. I przekrój. Widać, w jaki sposób funkcjonuje kamienica. My tylko i wyłącznie parterem, poziomem -1, no i oczywiście +1, czyli salą teatralną, dopasowujemy się do nich. Gdzieś tutaj próbujemy złapać kontakt między piętrem a podestami technicznymi, żeby można było salę obejść z jednej i z drugiej strony, poprawić oświetlenie i troszeczkę pogmerać przy tych wszystkich elementach, na których nawet do dzisiaj się nie znam. Kamienica oczywiście zostaje pięknie odpicowana, dostosowana do standardów takich, jakie teraz są. Sala i cały obiekt jest maksymalnie w stylu industrialnym, pozbawiona ozdobników, będąc tak naprawdę tabula rasa do wykorzystania przez przyszłego użytkownika. Tak to wygląda jeszcze na szkicu. Tak to wygląda w trakcie budowy. To było też fenomenalne, bo inwestor, czyli Teatr Tańca, od początku był bardzo zżyty z tym projektem i jakby obserwacje pani dyrektor i pani wicedyrektor i patrzenie jej na ręce zarówno nam jako projektantom, jak i wszystkim osobom, które brały udział w realizacji, ale dosłownie wszystkim, no, była niesamowita. To grono dyrektorskie składające się z 3 osób, 3 kobiet, było niemalże codziennie na budowie i ich wiedza na tematy budowlane, organizacyjne po prostu była zdobywana na bieżąco, ale była niesamowita i one miały nad wszystkim kontrolę i wszystko chciały wiedzieć, co było z jednej strony oczywiście imponujące, a z drugiej strony niesamowicie wyczerpujące. Tutaj mamy sytuację, w której już mamy płytę nad piwnicą, rosną powoli słupy, no i rosną ściany żelbetowe z boku w betonie czystym, takim jak lubimy. Pewnego dnia do pracy przyszło 30 osób więcej. Nie do końca wiadomo było dlaczego. Okazało się, że dlatego, że te 30 osób to byli aktorzy Teatru Tańca, którzy w pewnym momencie zaczęli robić happening i na przykład tutaj mamy wożenie taczkami, tu mamy jakieś tańce i tak dalej, i tak dalej.
No, muszę przyznać, że to wszystko oczywiście było kamerowane i był to już jakiś element ich takiej gry wstępnej do tego budynku. I widać było, że jakby nie tylko grono właśnie dyrekcji, ale też wszyscy ci aktorzy, wszyscy ci ludzie od początku bardzo żyli tym obiektem i tą przestrzenią i no, to pewnie dosyć wysoka poprzeczka zawieszona dla kogoś, to po prostu myślał, że zrobi projekt, przyjdzie na odbiór, a tutaj to zaangażowanie było niesamowicie intensywne z ich strony. Tu już powstała kondygnacja +1, czyli to już jest przestrzeń sali teatralnej. Widać, że z boku rośnie powoli też ściana żelbetowa, jedna z tej strony, druga. Wszystkie materiały oczywiście są tutaj zwiezione na poziomie +1, bo tak najlepiej. I lecimy dalej. To jest bardzo przyjemny moment, a mianowicie to jest już właśnie ujęcie sali teatralnej docelowej. Ściana żelbetowa architektonicznego betonu już została wylana i są kładzione elementy konstrukcji stalowej zadaszenia. Bardzo się nam podobał ten stan rzeczy i niechcący podzieliliśmy się tym z panią dyrektor, że to byłoby fantastyczne, gdyby był tylko jakiś przeszklony dach, a może nawet nie, może bez dachu. Po prostu niech będzie w ten sposób i ona naprawdę wzięła to sobie do serca, czy jest to jeszcze możliwe. Na szczęście już nie było i ktoś jej to wytłumaczył, więc powoli zamykaliśmy dach. Widzicie teraz clue tego całego projektu, a mianowicie jest ta współczesna przestrzeń, którą tutaj tworzymy. Tłem dla niej jest istniejąca kamienica, zadaszenie i gdzieś tutaj odcięcie tego nowego od starego za pomocą przeszklonego świetlika. Tak to wyglądało w formie już coraz bardziej finalnej. Widać odpicowaną ścianę starej kamienicy, widać już zainstalowane nowe okna, jest wgląd w historyczną, zabytkową niemalże straszliwie klatkę schodową. No i oczywiście nowa sala. Tutaj widać piony wentylacyjne i nie tylko, ze wszystkim co się da, poupychane, tak żeby się zmieściło. Tak wygląda budynek od strony ulicy Taczaka. Tutaj nasza inwencja była dosyć nieduża, po prostu trzeba było spełnić rygory konserwator zabytków, ale oczywiście zrobić to tak jak należy, czyli z dużą pieczołowitością i to się wykonawcy jak najbardziej udało. Bardzo cieszą duże drzwi, które w zamyśle miały być otwarte, ale zawsze są zamknięte. To jest obiekt od strony dziedzińca, jeszcze w takim stanie bardzo surowym. Widzimy tutaj budyneczek pomocniczy, widzimy salę, która ma tutaj swoje oko na przestrzeń dziedzińca, widzimy kopniętą z boku klatkę schodową. Wszystko jest pokryte różnego rodzaju siatkami, żeby docelowo urosła jej zieleń, ale crème de la crème tego projektu to jest oczywiście sala, która wygląda w ten sposób. Tutaj widać właśnie kontakt nowego ze starym, czyli tego, co najbardziej chcieliśmy osiągnąć. Wykonaliśmy świetlik, oczywiście świetlik, jak wszystkie świetliki, przeciekał, może gdybyśmy mieli rozwiązania firmy Lamilux, to by nie przeciekał. A tak to przeciekał i myślę, że przecieka do dzisiaj, ale przydał się, bo faktycznie robi bardzo miłe odcięcie, więc faktycznie świetliki to jest miła rzecz, jak można. Z rzeczy ciekawych to w starej kamienicy mamy wszystkie okna stałe, tak żeby strażacy byli zadowoleni. Ale jest tam takie jedno małe okienko, które należy do gabinetu pani dyrektor i ono nie jest stałe, tylko uchylne. A jest uchylne dlatego, że jak aktorzy ćwiczą, a pani dyrektor jest w swoim gabinecie, to musi za wszelką cenę mieć możliwość opierdalania ich, kiedy coś idzie nie tak. I to okno zostało specjalnie dla niej za grube siano, naprawdę zrobione uchylne i tutaj jest taka mała klitka i ona może sobie otworzyć i na bieżąco ich opieprzeć. Tak wygląda sala w całej swojej wielkości. To zdjęcie jest zrobione z istniejącej klatki schodowej, która oczywiście należy do starej kamienicy. Trochę ujęć oświetlenia zamontowanego poniżej pod tym obejściem technicznym. Tu już są wykładane jakieś elementy. O, proszę bardzo, klatka schodowa historyczna, zrobiona w jakichś niesamowicie dziwnych kolorach, które wyszły z badań. Jak wyszły, to wyszły. Ale widać ten kontrast, to są takie elementy, które zawsze bardzo cieszą, czyli coś starego, coś nowego i sposób przenikania się tych dwóch rzeczy. Tu oczywiście poddasza, zrobione tak jak być powinno obecnie, czyli z odkrytymi elementami konstrukcji. Wszystko na biało. Tutaj klatka tutaj hol wejściowy z odsłoniętym fragmentem ściany wejściowej z jakimiś tam elementami, podobno też bardzo historycznymi, ale trudno mi powiedzieć.
Tu już widać klatkę schodową, tą historyczną, zabytkową, która się wije do góry, przejście do foyer i klatka schodowa zabytkowa. Jakieś takie elementy, które bardzo cieszą, czyli te detale stare, detale nowe. I koniec końców ludzie, którzy sobie tańczą i używają tej przestrzeni, aranżują ją na własny sposób. Ta przestrzeń, z tego co wiem już dzisiaj, nie jest taką przestrzenią kompletnie otwartą, gdyż większość reżyserów, wszyscy chcą grać mając kamienicę w tle, część montuje tutaj na tych kratownicach jeszcze jakieś ewentualne kurtyny. Z tego co wiem, widownia jest zainstalowana tyłem do przeszklenia. Cenią sobie atmosferę, mimo że wszystkie rzeczy, zobaczcie Państwo, są zrobione quasi surowo, jest dużo betonu, jest posadzka drewniana, jest kamienica istniejąca, to udało się gdzieś tutaj przemycić jakieś elementy akustyczne właśnie na obudowie tych szachtów oraz cały sufit tutaj od spodu jest przybity wełną mineralną 10 czy 12 malowaną na czarno, więc mimo że całość wydaje się bardzo surowa, ta akustyka tego miejsca jest naprawdę w porze i da się słuchać muzyki, da się obserwować taniec i to wszystko się jakoś nie gryzie. Tu jest tylko część zespołu oczywiście, ale oni bardzo pozytywnie zareagowali na tę przestrzeń. Bardzo nas to cieszyło, bo polski teatr tańca robi naprawdę niesamowicie współczesne i niesamowicie ambitne rzeczy i widać, że ta przestrzeń im pasuje. Ja polecam Wam kiedyś, żeby się przejść. Ja wiem, że to nie są to łatwe sztuki, ale ci ludzie naprawdę, to co oni robią ze swoim ciałem jest nieprawdopodobne. To jest zdjęcie z jakiegoś spektaklu, gdzie widać, jak oni też operują światłem, przyciemniają często te ściany, żeby one były jakoś bardziej takie w formie swojej jeszcze brutalne, rozjaśniają sobie ten dół. I tu wspólny, skromny współautor na tle ściany. Gdzieś tam jeszcze na końcu chciałem powiedzieć chyba coś na temat podejścia do architektury. Tu jest to, co mieliśmy, a tu jest to, co mamy. I myślę, że te ujęcia są zawsze najbardziej warte potem jeszcze sprawdzenia tego naszego efektu, naszej ciężkiej, karkołomnej i na wpół darmowej pracy. Wiceprezes i prezes się zgadzają, więc jest w porządku. Na końcu mam jeszcze jakieś szkice, bo nie wiem, czy ja nie przedłużam, nie gadam za długo, ale jakiś crème de la crème też pracy mojego starego była umiejętność niesamowita rysowania i to jest coś, co mnie zawsze było jakimś elementem, którego nie da się doścignąć. Niemniej jego podejście do współczesnej architektury było mniej więcej takie. I tutaj jakieś alegorie do krzyku Muncha są nieprzypadkowe. I wydaje mi się, że też takim elementem jeszcze, którym chciałem się z Wami podzielić, jest to, że Teatr Tańca i wszystkie inne jego wcześniejsze projekty to nie były projekty robione na komputerze, to były projekty robione na papierze. I często od architektów starszej daty słyszałem, że wyraźnie widać, kiedy projekt jest tworzony na papierze, a kiedy jest tworzony na komputerze. Ja osobiście nie potrafię tego wyczuć, bo to nie jest jakby w ogóle moja brocha. Jestem zbyt młody i mało doświadczony, żeby umieć dostrzec tę różnicę. Ale wszystkie projekty tworzone przez mojego ojca i te koncepcje, faktycznie papier, rysunki, szkice, to wszystko nadawało takiego sznytu i faktycznie potem, nawet przenosząc te projekty na komputer, czuło się tak jakoś lepiej tego ducha i czy to były szkice na przykład organów w kościele w Kazimierzu. To jest chyba pierwszy i ostatni raz, jak mój ojciec był na mszy, bo pewnie musiał dorysować, a tam się odbywały jakieś msze. Czy też są to szkice, minutówki z jakże optymistycznym hasłem "sypiemy się razem". To było na jego 80. urodziny, sobie zrobiła, wiadomo, architekci są długowieczni, 80 to jest nic przecież dla nas, bo projekty są zawsze nieskończone i zawsze jest coś do zrobienia, więc 80 to tam nic dla nas. I tym pozytywnym akcentem dziękuję.